Po rozdaniu kilku kluczowych urzędów w końcu mogło się spełnić marzenie Lubomirskiego. 28 stycznia 1582 roku w Lublinie proklamowano zjednoczenie korony Królestwa Polskiego oraz Wielkich Księstw litewskiego, ruskiego i moskiewskiego w jeden organizm. Odnowiono też pretensje do koron węgierskiej oraz czeskiej, powołując się na dziedzictwo króla Władysława Warneńczyka. Pełny tytuł Michała Habsburga brzmiał: z Bożej łaski król polski, wielki książę litewski, ruski i moskiewski, książę mazowiecki, śląski, pruski, inflancki, kurlandzki, żmudzki, pskowski, smoleński, czernichowski oraz Nitry i Zakarpacia, wieczysty dziedzic koron świętego Stefana i świętego Wacława. Już w kwietniu tego samego roku Rzeczpospolita wypowiedziała wojnę Węgrom. Sama wojna była formalnością, ponieważ resztki Królestwa Węgier, dodatkowo bronione przez Utrecht, nie miały najmniejszych szans. Z punktu widzenia Warszawy istotne było zdobycie prawdziwej, oryginalnej korony świętego Stefana. W listopadzie 1583 roku w dawnym Pałacu Królewskim w Budzie dokonano uroczystej koronacji Michała I von Habsburga na króla całych Węgier. W 1585 roku król Michał wymusił na Czechach zwrot Pożoni, miasta znanego też jako Pressburg, argumentując prawa do regionu przysługujące królowi Węgier. Czesi zgodzili się oddać ziemię, by uniknąć wojny, a duet Habsburg-Lubomirski przyłączył je do korony. Wzbudziło to niezadowolenie węgierskiej szlachty, by ich nieco udobruchać. Miesiąc później, pod bezpośrednie panowanie Królestwa Węgier, przesunięto polski Siedmiogród, a więc miasta Bihar, Huniot i Kiralfold. W tym momencie Królestwo Węgier zamieszkane było głównie przez Rusinów i siedmiogrodzkich Rumunów oraz Niemców, rządzone było zaś przez austriackiego króla Polski. Nastało kilka lat spokoju. Pod koniec 1586 roku ukazały się tzw. traktaty oczakowskie, akt nadania terenów Oczakowa i Jedysanu kozakom. Miało to pomóc w rozwoju słabo zaludnionych wschodnich rubieży Rzeczypospolitej oraz zapewnić lojalność tego dumnego i bitnego ludu. W maju 1587 roku wybuchło powstanie węgierskie pod przywództwem Edwarda Feseticza, pomniejszego lokalnego szlachetki. Biedny Edward spóźnił się z powstaniem o kilka lat, albowiem większość węgierskiej szlachty popierała już nowego króla, widząc w nim jedyną nadzieję na wzmocnienie swojego kraju. Powstanie szybko stłumiono, a Edwarda uwięziono na jednej z wysp archipelagu estońskiego, gdzie dożył swoich dni. 5 stycznia 1590 roku zmarł Mikołaj Kopernik, służący na dworze króla Polski prawie 50 lat. W tym samym czasie jednym z doradców króla został Mojżesz ben Izrael Isserles, żydowski rabin i talmudysta. Jego zatrudnienie wiązało się z rosnącymi wpływami żydowskich mieszczan w największych miastach Rzeczypospolitej. W tym samym roku zresztą w Sejmie pod obrady wzięto prawa dotyczące ochrony mniejszości religijnych i gwarantujące wolność wyznania. W 1594 doszło do nieprzyjemnej sytuacji. Banda mołdawskich kozaków zrabowała kilka przygranicznych polskich wsi. Przywódcy zostali jednak szybko złapani przy współdziałaniu administracji obu państw i powieszeni oraz nabici na pal, dla przykładu. Kolejne lata mijały spokojnie. Michał zajął się tym, na czym znał się najlepiej, czyli dyplomacją. Odnowił i wzmocnił stosunki z Austrią i Mecklenburgią, poprawił stosunki z Francją czy Danią, zaczął agitować przeciwko rosnącej w siłę Brandenburgii. W tym samym czasie Stanisław Lubomirski wzmacniał pozycję króla oraz swoją własną wśród lokalnej szlachty. Jednakże po latach skupienia uwagi na zachód i południe przyszedł czas na zajęcie się wschodem. W maju 1596 roku Rzeczpospolita wielu narodów wypowiedziała wojnę Riazaniowi oraz jego sojusznikom, Gruzji i Wielkiemu Księstwu Jarosławskiemu. Pierwszą bitwą tej wojny było starcie Maksyma Gosiewskiego z wojskami Wasyla Rurykowicza pod Riazaniem. Siły obu stron były wyrównane, jednakże górą był Polak. Pod Pokrowskiem na zimę szykowały się wojska dowodzone przez samego Michała I. W grudniu zostały zaatakowane przez niewielki oddział gruziński, jednakże zwyciężyły bez większego problemu.
Jednakże już w lutym pod Pokrowsk dotarły wojska riazańskie dowodzone przez Makarego Niżnogrodzkiego, który ku zaskoczeniu wszystkich pokonał i wypchnął wojska Michała I. Miesiąc później Maksym Gosiewski starł się z wojskami Prokopa Apraksina w okolicach Rewalu, gdzie odniósł zwycięstwo. W styczniu 1598 roku polskie wojska zajęły i spaliły Nowogród. Spalenie miasta było wybitnie nie na rękę zarówno królowi, jak i Lubomirskiemu. Mniej więcej w tym samym czasie skończyło się oblężenie Jarosławia, stolicy Wielkiego Księstwa Jarosławskiego. Wielki książę przeniósł się ze swoim dworem do Niżnego Nowogrodu. W listopadzie 1598 roku Maksym Gosiewski w Finlandii pokonuje wojska Prokopa Apraksina. Udaje się mu to tym łatwiej, że ma prawie trzykrotną przewagę nad wrogiem. Ostatnią poważną bitwą wojny było starcie pod Onegą między Stanisławem Matczyńskim a Teodozjuszem Wasyliewiczem. Ponownie strona polska była górą. Mniej więcej w tym samym okresie padł Niżny Nowogród, a Wielki Książę Jarosławski dostał się do niewoli. Rozpoczęto rokowania pokojowe. Od Wielkiego Księstwa Jarosławskiego odłączono rejony Rżewa, Nowogrodu, Tuły, Newy oraz Pskowa. Od Księstwa Riazańskiego odzyskano ziemię wokół Kurska, utracone w dziwnej wojnie prawie 20 lat wcześniej. Lecz co najważniejsze, Gruzja oraz Riazań zgodziły się zostać wasalami króla Rzeczypospolitej. Tuż po zwycięstwie zorganizowano wielkie uroczystości w Warszawie z triumfalnym pochodem wojska na wzór rzymski oraz wieloma atrakcjami dla okolicznej ludności. Zwieńczeniem 7-dniowego święta była koronacja Michała na cesarza Rzeczypospolitej wielu narodów.